Jak zaszczepić 2 miliony ludzi w 2 tygodnie? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam w kolejnym odcinku. Wiele osób pytało mnie o to, jak to się stało, że Izrael stał się liderem, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych osób i tempo w ogóle szczepień. Więc postanowiłam dzisiaj, że ten sukces Izraela, jakby nie było, rozbijemy sobie na czynniki pierwsze. Więc nie przedłużając, lecimy. Zaczniemy od suchych faktów. Po pierwsze, pierwszą osobą w Izraelu, która otrzymała szczepionkę Pfizera, był premier Benjamin Netanyahu. Stało się to 19 grudnia i od tamtego czasu, od 19 grudnia, Izrael szczepi około 150 000 obywateli dziennie. Mówi się, że już prawie 2 miliony ludzi w Izraelu otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a według danych z Our World Data we współpracy z Uniwersytetem Oxford Izrael jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionej populacji. Jest to ponad 21% na ten moment. Drugie miejsce to Emiraty Arabskie, prawie 12% wyszczepionych obywateli. I trzecie miejsce to ponad 5%, prawie 5,5% Bahrajn. Eksperci do spraw zdrowia mówią, że jeżeli w takim tempie Ameryka będzie szczepiła swoich obywateli, to wyszczepi wszystkich za około 10 lat. Oczywiście należy wspomnieć, że Izrael to populacja około 9 milionów, kawałek, troszkę więcej, 9,2 z tego co się orientuję, natomiast Stany Zjednoczone 330 milionów obywateli, więc oczywiście te kraje są nieporównywalne, jeżeli chodzi o ilość ludzi w nich żyjących. Mimo to jednak tempo Izraela, bo to, co jest tutaj właśnie kluczowe, to to jest dla całego świata zagadką. Izrael wyznaczył priorytet dla osób po 60 roku życia, jeżeli chodzi o szczepionki, oraz oczywiście pracownicy medyczni również byli w tej grupie 0 i osoby w grupie wysokiego ryzyka. Mówi się, że do końca stycznia wszystkie osoby w grupie wysokiego ryzyka będą już zaszczepione pierwszą dawką. 1 stycznia 2021 roku został zaszczepiony milionowy obywatel Izraela w społeczności arabskiej, która nazywa się El-Fahem, i tym obywatelem był 66-letni Muhammad Abed al-Wahab Jabarin, który był obywatelem arabskim i po 20-letniej odsiadce właśnie wyszedł z więzienia. Premier Netanyahu stwierdził, że niezależnie od narodowości, od wiary, czy jest to Żyd ortodoksyjny, czy Żyd niewierzący, czy właśnie Arab, bo też trzeba podkreślić, niewielu z Was pewnie o tym wie, że ponad 20% obywateli Izraela to są właśnie Arabowie. I premier stwierdził, że niezależnie od tego, jaka jest to osoba, musi zostać zaszczepiona jak najszybciej, bo inaczej nie będziemy w stanie otworzyć gospodarki. Co ciekawe, to właśnie w arabskich społecznościach jest najniższy odsetek osób zaszczepionych. To tam wśród Arabów najwięcej osób nie chce poddać się szczepieniom i dlatego ta frekwencja, jeżeli chodzi o szczepienia, jest tam najniższa w całym Izraelu. Pierwszy czynnik, który odpowiada za ten sukces Izraela, za niesamowite tempo w szczepieniach, to służba zdrowia. Uważa się, że służba zdrowia w Izraelu to system opieki zdrowotnej, jeden z najlepszych na całym świecie. Po pierwsze, każdy obywatel Izraela ma obowiązek zapisać się, zarejestrować w jednej z 4 ubezpieczalni zdrowotnych, czyli tak zwanych Kupat Cholim. Szczepionki były początkowo rozdystrybuowane, trudne słowo, właśnie do tych 4 ubezpieczalni, i te organizacje zdrowotne szczepiły po prostu swoich pacjentów, mając wgląd od razu w komputerze do ich historii medycznej. Izrael szczepi wszędzie. W tym momencie w kraju jest ponad 320 punktów szczepień, w tym nawet namioty po prostu postawione na ulicach. Oprócz tego szczepią oczywiście wspomniane przeze mnie wcześniej kliniki, tak samo jak szpitale, które też wykonują mnóstwo szczepień, i nawet do tego stopnia Izraelczycy po prostu wzięli sprawę w swoje ręce, że szczepią w tak zwanych punktach drive-in, czyli można podjechać samochodem i nie wychodząc z niego zostać zaszczepiony. Izrael ma też sporo pracowników medycznych, nie narzeka na brak lekarzy, na brak pielęgniarek, którzy są zresztą doskonale przygotowani i mają zdolności otwierania szpitali awaryjnych. Punkt drugi, wiążący się bardzo z tym pierwszym, to zaufanie do funduszy medycznych. Ponad 90% Izraelczyków deklaruje, że jest zadowolonych ze swojej ubezpieczalni zdrowotnej i tylko 1% Izraelczyków zdecydowało się na zmianę swojej ubezpieczalni, swojego funduszu, pomimo że zmiana funduszu zdrowotnego jest w Izraelu bardzo prosta i szybka. Punkt trzeci to technologia. Służba zdrowia w Izraelu jest silnie zdigitalizowana, czyli każda ubezpieczalnia posiada swoją bazę danych, komputerową bazę danych, w której odnotowuje się postępy w szczepieniach, w kampanii szczepień.
Odnotowuje się tam przede wszystkim skutki uboczne, działania niepożądane, no i ilość oczywiście zaszczepionych osób, czyli to tempo zawrotne w Izraelu. Poza tym jest też spersonalizowana baza danych, czyli o każdym pacjencie lekarze mają dokumentację, historię jego chorób sprzed kilku, a nawet kilkudziesięciu lat. Więc to im bardzo ułatwia szczepienia, bo logując się do systemu natychmiast widzą, jakie ewentualnie przeciwwskazania do szczepionki może mieć dany pacjent. Punkt czwarty, bardzo ważny, to logistyka i umiejętność działania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych. Jak wiemy, Izrael jest w stanie konfliktu zbrojnego, tak więc oni są w pewnym sensie przygotowani i są po prostu mistrzami właśnie w sytuacjach awaryjnych. Mówi się o tym, że Izrael już dużo wcześniej przed innymi państwami podpisał umowę na dostawę szczepionek od Pfizera. Mówi się też o tym, że zapłacił za te szczepionki ponad 2 razy więcej. Izrael nie dementuje ani nie potwierdza tych plotek, natomiast minister zdrowia w Izraelu stwierdził, że nawet gdybyśmy zapłacili za szczepionki 5 razy więcej, to w dalszym ciągu opłacałoby się to dla gospodarki Izraela, bo tydzień lockdownu to są miliardy strat. Nieoceniona jest też organizacja wojska i pracowników medycznych. Mówi się o tym, że ponad 700 żołnierzy rezerwowych zostało wezwanych do pomocy w szczepieniach, i Izrael też ma być podobno pierwszym krajem na świecie, który zaczął już szczepić swoich żołnierzy. Oprócz tego naturalne w Izraelu jest to, że pracownicy medyczni sami zgłaszają się do punktów szczepień po godzinach swojej pracy, aby po skończonej pracy nie iść do domu, a iść do punktów szczepień i wykonywać szczepienia nawet w późnych godzinach. Ich wysiłki zostają też przez obywateli docenione. Niejednokrotnie można zobaczyć na ulicach na przykład Tel Awiwu, gdzie obywatele przynoszą takim lekarzom, którzy pracują po tak wiele godzin, przynoszą im posiłki, jakieś czekoladki, ciepłą zupę, żeby mogli zjeść, czyli to trochę przypomina takie wspieranie żołnierzy na wojnie. Normalną, naturalną sytuacją w Izraelu jest też to, że nie marnuje się ani jedna kropla szczepionek. Pod koniec dnia, kiedy pielęgniarki wyszczepiły już wszystkie umówione osoby, a zostały im jakieś szczepionki, wiadomo, że szczepionki po rozmrożeniu mają określoną datę, to jest chyba kilka godzin, kiedy muszą zostać podane pacjentowi, więc pielęgniarki w Izraelu, kiedy widzą, że zostało im trochę szczepionki, a nie ma już kogo szczepić, wychodzą na ulicę i po prostu krzyczą do przechodniów: wpadajcie, zostały mi 2 szczepionki, kto chce się zaszczepić? I ludzie po prostu w biegu wchodzą do przychodni i szczepią się bez umówionej wizyty, tak żeby nie zmarnować nawet jednej cennej kropli. Oprócz szczepienia w szpitalach, placówkach, namiotach, w samochodach nawet, również te punkty szczepień zostały wysłane do takich malutkich miejscowości. Szczepi się też, jeżdżą lekarze do na przykład domów opieki, tak żeby te starsze osoby nie musiały za daleko podróżować i żeby po prostu szczepionki przyjechały do nich. Punkt 5. Niska liczba antyszczepionkowców. W Izraelu bardzo szybko rozpoczęto kampanię prasową, telewizyjną, radiową w celu zachęcania obywateli do szczepień. Szybko uruchomiono też przeciwdziałanie propagandy antyszczepionkowej. Sam premier Netanjahu pojechał w ostatnim czasie do miejscowości Tira, aby przekonywać przedstawicieli właśnie arabskiej mniejszości do szczepień, bo tam, tak jak mówiłam, ta frekwencja była najniższa. Mówi się o tym, że była najniższa dlatego, że była ogromna dezinformacja i właśnie propaganda antyszczepionkowa w arabskiej telewizji w przeciwieństwie do izraelskiej, gdzie do tych szczepień zachęcano. Jeśli chodzi o samego premiera Netanjahu, to chodzą takie plotki, moim zdaniem słuszne, przyznam się szczerze, że premier chce po prostu tą kampanią szczepionkową i tym, że możemy się pochwalić, że jesteśmy pierwsi na świecie w ilości zaszczepionych, chce podreperować swój wizerunek, bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie premier Netanjahu został oskarżony jakiś czas temu o korupcję, czeka w tym momencie na proces, który jest oczywiście cały czas przekładany z powodu pandemii, a przez to, że jest, mówiąc kolokwialnie, bałagan w rządzie w Izraelu, to będziemy w marcu mieć 4. w ciągu 2 lat wybory i mówi się o tym, że Netanjahu przed tymi wyborami chce po prostu podreperować swój wizerunek i zwiększyć swoje szanse. Punkt 6 to profilaktyka. Eksperci do spraw zdrowia mówią, że w Izraelu bardzo stawia się na profilaktykę, że fundusze zdrowotne opierają się na liczbie mieszkańców i ich wieku, a nie na liczbie czy rodzaju świadczonych usług medycznych. W Izraelu był też dość niski, porównując do innych krajów, wskaźnik śmiertelności na COVID i to właśnie podobno ma być zasługa dobrej diagnostyki w Izraelu oraz dobrego, odpowiedniego prowadzenia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Lekarze izraelscy wolą uchronić pacjentów przed chorobami, niż później ich leczyć i niż świadczyć usługi medyczne. Dlatego normalne na przykład są coroczne kampanie
szczepionkowe przeciwko grypie. Bardzo w Izraelu to jest rozpromowane. Oprócz tego kampanie szczepionkowe, jeżeli chodzi o odrę, o polio. Popularne są też w Izraelu SMS-y, które pacjenci otrzymują od swoich lekarzy, czy też od po prostu ubezpieczalni zdrowotnych na temat tego na przykład, jak się żywić, co robić w czasie upałów, jak sobie radzić w upały, jak się uchronić przed upałami, czy też na przykład jakie sporty uprawiać, jaką dietę stosować itd., itd. Często też, jeżeli idziemy w Izraelu do lekarza, to pierwsze pytanie, które możemy usłyszeć, to jak wygląda nasza dieta, a nie po prostu dostać z miejsca jakieś tabletki. Więc ta profilaktyka z pewnością też przyczynia się do sukcesu Izraela. Ciekawą nagrodą, zachętą, nie wiem jak to nazwać, jest zielony paszport, który mają otrzymywać osoby, które albo zostały zaszczepione na COVID, oczywiście już po tej drugiej dawce szczepionki, lub osoby, które są tak zwanymi ozdrowieńcami, czyli które przeszły COVID i mają w swoich organizmach przeciwciała przeciw COVID-19. Te osoby mają otrzymać na 6 miesięcy zielony paszport. Jest to paszport, który ułatwia bardzo życie, dlatego że po pierwsze podczas podróży jest taka osoba z zielonym paszportem zwolniona z kwarantanny, zarówno w kraju, do którego podróżuje, jak i w Izraelu, kiedy wraca do domu. Taki paszport może też otrzymać osoba, która zrobi test na COVID i będzie ten test negatywny przez 72 godziny. Ten test jest jakby ważny i też może lecieć za granicę. Paszport będzie do ściągnięcia online, będzie oczywiście też w języku angielskim. Wiele państw wyraziło taką chęć, żeby z Izraelem właśnie zawrzeć taki sojusz międzynarodowy, czyli żeby ten paszport był ważny w większości krajów. Paszport nie będzie dotyczył tylko podróży, ale również takiego życia codziennego. Nie będzie on potrzebny w biurach, w pracy, w takich placówkach edukacyjnych, czyli szkole, sklepach, supermarketach, miejscach kultu oraz autobusach. Do tych miejsc oczywiście możemy wejść bez zielonego paszportu, natomiast nie będziemy bez tego paszportu w Izraelu mogli wejść do restauracji, do kina, na imprezy masowe, do hoteli, na basen czy na siłownię. To by było tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam wreszcie to, co Was tak interesowało, czyli co stoi za sukcesem Izraela, jeżeli chodzi o tempo szczepień. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!